Mercedes Citan w wersji Tourer, czyli jest to wersja osobowa, która może przewieźć 5 osób. Mamy tutaj silnik 1.3 benzynowy o mocy 130 koni, z którym współpracuje 6-stopniowa manualna skrzynia biegów. Układ napędowy pracuje dosyć sprawnie, samochód jest dość dynamiczny, aczkolwiek można na początku mieć wątpliwości co do tego, na jakim jedzie się biegu i jaki bieg powinniśmy mieć aktualnie włączony, ponieważ cały czas ma się takie wrażenie, jakbyśmy jechali na za niskim biegu, bez względu na prędkość, czy jedziemy po mieście przy niższej prędkości, czy jedziemy trasą szybkiego ruchu, cały czas jest jakby na podstawie tego, co słyszymy, jak się zachowuje samochód, mamy wrażenie, jakby potrzebował zmiany biegów. To pewnie jest kwestia po prostu przyzwyczajenia, ponieważ jeżeli spojrzymy na obrotomierz, to oczywiście okazuje się, że bieg jest jak najbardziej trafiony. Dodatkowo, jeżeli mielibyśmy wątpliwości, to oczywiście mamy tutaj też asystenta zmiany biegów, który nam podpowiada, jeżeli nie jesteśmy na odpowiednim biegu. Także jest kontrola, ale jakby intuicyjnie mamy taki niedosyt. I to by było tyle, jeżeli chodzi o uwagi na temat tego układu napędowego. Jest ten układ charakterystyczny dla silnika właśnie benzynowego. W środku jest umiarkowanie cicho albo umiarkowanie głośno, w zależności jak to ktoś interpretuje. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę, że jest to spore auto, w związku z tym przy wyższej prędkości będzie dochodził hałas zarówno opon, jak i hałas opływu powietrza, ale w sumie podróż tym samochodem nie jest uciążliwa i tak naprawdę nawet przy 140 km na godzinę możemy się pokusić o to, żeby słuchać radia czy muzyki. Przy 140 km na godzinę mamy 3000 obrotów. Przy 120 obroty spadają nam do 2600. Jeżeli zejdziemy z prędkością do 100 km na godzinę, to obroty są w granicach 2000, lekko ponad 2000, 2200 mniej więcej. Prędkość obrotowa wpływa oczywiście na hałas w środku, ale też na nasz subiektywny odbiór tego, że być może jedziemy na niewłaściwym biegu. Oczywiście, tak jak w każdym innym Mercedesie, mamy tutaj też możliwość kontrolowania tego, czy jedziemy w sposób ekonomiczny, czy nie. Na naszej trasie, którą zrobiliśmy do tej pory z Krakowa, czyli na 160 km, zaoszczędziliśmy 45 km. Tutaj brane jest pod uwagę zarówno równomierne jechanie, jak i przyspieszanie, jak i jazda bezwłasnościowa, czyli to, co wykorzystujemy po prostu, że jedziemy rozpędem i nie zużywamy wówczas paliwa. W tej wersji Tourera mamy pakiet bezpieczeństwa, między innymi mamy tutaj asystenta zmiany pasa ruchu, który sygnalizuje nam, jeżeli mamy samochód w martwym polu, o właśnie takim znaczkiem. Jeżeli byśmy chcieli zmienić wówczas pas ruchu, to jeszcze jest sygnalizacja dźwiękowa, żebyśmy czasem tego nie zrobili w niebezpiecznym momencie. Mamy tutaj również asystenta pasa ruchu, czyli który utrzymuje cały czas samochód po środku pasa, a dodatkowo jeszcze mamy ikonkę tutaj na ekranie komputera pokładowego, która nam pokazuje, czy jedziemy środkiem, czy nie. Jeżeli byśmy jednak jechali wężykiem, układ kierowniczy będzie nam korygował tor jazdy i starał utrzymywać samochód cały czas po środku. Mamy tutaj również pakiet, który nam pomaga w parkowaniu. Oprócz tego, że mamy asystenta parkowania, który automatycznie nam zaparkuje i pokazywałam to już, jak to się odbywa przy okazji Citana w wersji furgon, czyli Citana Vana.
Mamy tutaj taki przycisk, jak go naciśniemy, to oczywiście system wyszukuje nam miejsce i sam parkuje. Natomiast jeżeli parkujemy sami, to oczywiście na wstecznym biegu pojawia nam się obraz kamery cofania. W tym przypadku mamy 3 różne widoki. Mamy widok, który jest panoramiczny, czyli z kamery szerokokątnej. Mamy widok, który pokazuje bliżej samochodu, bliżej krawędzi, czyli widzimy lepiej to, co jest tuż za samochodem. Mamy też trzecią możliwość, czyli takie precyzyjne cofanie do przeszkody, którą mamy z tyłu. Pokazuje nam precyzyjnie, jak daleko znajdujemy się od obiektu, który jest za samochodem. Więc możemy tutaj sobie przełączać to i w zależności od sytuacji korzystać z tej kamery cofania tak, żeby było jak najbardziej bezpiecznie. Jeżeli chodzi o tablicę rozdzielczą i zastosowane tu rozwiązania w środku, we wnętrzu, to są bardzo podobne albo nawet identyczne jak w testowanym przeze mnie niedawno Citanie w wersji Furgon. Oprócz tego mamy tutaj też aplikacje, które pokazują nam informacje na temat jazdy. Możemy tu sobie na przykład sprawdzić, jak pracuje silnik, ile wykorzystujemy kilowatów, ile wykorzystujemy momentu obrotowego. Możemy też tu sobie zobaczyć, i teraz będziemy mieli precyzyjnie, jakie było zużycie na przestrzeni ostatnich 30 minut. Wychodzi 7,3. Tutaj mamy właśnie taki wykres, który nam pokazuje różne momenty z tej trasy. No i mamy też instrukcję obsługi, więc to wszystko tu możemy sobie sprawdzać. Mamy taką specjalną aplikację. Oczywiście możemy podłączyć telefon możemy podłączyć za pomocą kabla i korzystać z Android Auta. Mamy też tutaj w tej wersji akurat ładowarkę indukcyjną, czyli też możemy ładować telefon bezprzewodowo. Mamy również sporo gniazd, do których możemy podłączyć urządzenia, ponieważ oprócz tego, że mamy tutaj 2 gniazda, jedno do ładowania, drugie do podłączenia do systemu, mamy również tak samo jak w vanie, który był poprzednio testowany, w zamykanym schowku pod szybą. Również mamy gniazdo do ładowania urządzeń. Mamy tu też specjalne mocowanie do telefonu, więc możemy z tego korzystać tak samo jak w tamtym przypadku. Miejsce za kierownicą oczywiście jest wygodne, dokładnie tak samo. Tutaj oczywiście mamy większą możliwość regulacji fotela niż to jest w wersji Furgon, ponieważ tam jesteśmy ograniczeni ścianką działową. Tutaj jest trochę większy ten zakres, więc też można oparcie bardziej położyć. Tutaj też mamy komfortowo, możemy sobie włączyć podgrzewanie foteli. Podgrzewanie jest dwustopniowe, więc można sobie to regulować i to zarówno w przypadku pasażera, jak i w przypadku kierowcy. Widoczność za kierownicy jest bardzo dobra, oczywiście jak to w tego typu samochodach. Dzięki temu, że można sobie jeszcze podwyższyć fotel, to też widzimy bardzo dużo z przodu. Spore lusterka, w tym przypadku lustro jest dzielone, zakrzywione, więc widać więcej z boku. Spora szyba z tyłu, tutaj jest klapa, w związku z tym też dobrze wszystko widać w lusterku wstecznym. Dodatkowo w porównaniu z furgonem mamy też dużo lepszą widoczność, ponieważ mamy tutaj szyby po bokach, więc wyjeżdżanie z miejsca parkingowego jest na pewno łatwiejsze niż w przypadku furgonu. Aczkolwiek przy tak dużym samochodzie asystent wyjeżdżania z miejsca parkingowego, asystent ruchu poprzecznego na pewno też się przydaje. Jadąc taką trasą mieszaną, zarówno miasto, jak i trasa szybkiego ruchu do 120 km na godzinę, Citan na takim odcinku 100-kilometrowym potrzebował 7,2 litry na 100 km. Możemy sobie zobaczyć też, jak tutaj wygląda dotychczasowa trasa. To jest taka próba 1161 km,
czyli to jest to, co ja przejechałam, a jechałam z Warszawy do Krakowa i teraz wracam, wyszło 7,4. Trasa z Krakowa w stronę Warszawy, czyli przejechaliśmy 160 km do tej pory. Przy średniej prędkości 54 km na godzinę wyszło nam spalanie 7,3 litra na 100 km. Wychodzi ta nasza trasa trochę powyżej tego, co podaje Mercedes, bo Mercedes podaje w granicach 6-7 litrów. No nam wyszło trochę więcej. Cała trasa Kraków, Warszawa ze średnią prędkością 58 km na godzinę. Spalanie wyszło nam na poziomie 7 litrów na 100 km. Było trochę w tym miasta, trochę trasy, ale też staliśmy w korku. To zapraszam do środka. Drzwi przesuwne z dwóch stron, otwiera się dość lekko. Dzięki temu, że jest szeroki otwór, można wygodnie wsiąść, można też wygodnie zamontować fotelik dziecięcy i można też wygodnie wsadzić tutaj dziecko. Oczywiście, tak jak w tego typu samochodach, musimy wysoko podnieść nogę, żeby wejść. No, to jest jeden taki mankament. W tym przypadku mamy kanapę dwuosobową i oddzielny fotel, ale ponieważ jest tu szeroko, w związku z tym można powiedzieć, że tutaj są 3 oddzielne fotele, jak gdyby, ponieważ jest naprawdę dużo miejsca, każdy bez względu na to, które z tych 3 miejsc zajmie, będzie miał dokładnie tyle samo miejsca. Dodatkowo te siedzenia z tyłu są wyprofilowane. W związku z tym jest i tu i trzymanie boczne w każdym z 3 miejsc. I jest tutaj też taka poduszka, która utrzymuje nas po środku swojego fotela, żebyśmy czasem nie zboczyli na fotel sąsiada. Nawet siedząc na środkowym fotelu mamy płaską podłogę. Tutaj nie ma żadnego tunelu, jest płasko, więc w tym wypadku każde z 3 miejsc ma dokładnie taki sam komfort. Można nawet powiedzieć, że w tym samochodzie jest inaczej niż w większości samochodów, ponieważ pasażer środkowego fotela nie tylko ma wygodne miejsce do podróżowania, ale również widzi wszystko to, co się dzieje przed samochodem. Pasażerowie tylnego rzędu mają również do dyspozycji 2 gniazda USB i gniazdo 12V. Tutaj jest kieszonka, a tutaj jest regulacja nawiewów, czyli można je zmniejszyć stopień nawiewu lub zwiększyć i można oczywiście nakierować na siebie. Pasażerowie z tyłu mają również do dyspozycji stolik. Teraz jak widać, fotel pierwszego rzędu jest mocno wysunięty do tyłu i żeby otworzyć ten stolik, musiałabym się przesiąść. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. To jest stolik. Jest on, blokuje się automatycznie po tym, jak go otworzymy do końca. I waląc w to dość energicznie, można powiedzieć, że stolik jest dosyć solidny, ponieważ oczywiście ugina się, ale z pewnym oporem. Także tutaj nie mamy poczucia jakby tandety. Natomiast jest to rzeczywiście solidne. Myślę, że przejdzie niejedną dziecięcą zabawę. A dodatkowo, teraz musimy to, jak to się składa. Nie, po prostu popychamy do dołu. A dodatkowo jest tutaj jeszcze kieszeń, do możemy coś wsunąć, aczkolwiek trzeba uważać, żeby nie zostały nasze rzeczy w niej na zawsze, ponieważ nie widać, co jest w środku. Pasażerowie z tyłu mają również do dyspozycji 3 oświetlenia, 3 niezależne. Każdy może wyłączyć tutaj sobie oświetlenie i jest ono punktowe, więc oświetla każde z 3
miejsc. Z tyłu mamy również elektrycznie otwierane szyby. Otwieramy przyciskiem, który się znajduje na drzwiach i w tym wypadku szyba schodzi nam prawie całkowicie na dół. Czyli dostaje mały margines, ale prawie całkowicie się otwiera. No i mamy tutaj też blokadę drzwi, która wygląda tak dosyć nietypowo, ale możemy sobie od środka zablokować w ten sposób drzwi, żeby ich nie można było otworzyć. Fotele z przodu w Citanie odsuwają się bardzo daleko. Tak daleko, że mimo tego, że jest tu bardzo dużo miejsca, generalnie w tego typu wanie z tyłu jest sporo miejsca, to jeżeli odsuniemy maksymalnie fotel pasażera siedzącego z przodu, to moje kolana dotykają już stolika. Co, mówiąc szczerze, zdarzyło mi się po raz pierwszy. Ale nie jest to kwestia tego, że z tyłu w Citanie jest mało miejsca. To jest kwestia tego, że fotel z przodu ma bardzo duży zakres regulacji położenia. Można go przysunąć do przodu, ale można też go bardzo odsunąć do tyłu. W tej sytuacji oczywiście nie trzeba się męczyć ze stolikiem na kolanach. Możemy po prostu trochę zmniejszyć komfort podróżowania pasażera z przodu i wyprostować, po prostu postawić bardziej pionowo oparcie. I wówczas robi się tutaj trochę więcej miejsca. Ale to jest naprawdę, fotel jest naprawdę sporo odsunięty i to widać teraz, gdy tak naprawdę ruszyłam tym oparciem, to widać, że to oparcie już jest prawie ustawione pionowo, co rzadko kiedy w ten sposób podróżujemy. I teraz druga opcja skrajna, czyli fotel kierowcy odsunięty na maksa do przodu, czyli przysunięty kierowca jakiś mały, niski, drobny i z tyłu pasażer. No to tego miejsca jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. To pokazuje, jak można regulować zarówno miejsce podróżujących z przodu, jak i z tyłu i ich komfort podróżowania. No to sprawdźmy, ile mieści się w bagażniku. Mamy tutaj klapę. Okno nie jest otwierane, w związku z tym musimy pamiętać o tym, że w tym przypadku potrzebujemy sporo miejsca z tyłu, żeby dostać się do bagażnika. Bagażnik, jak to w tego typu aucie, jest spory. Do półki mieści się pół metra sześciennego, około 500 litrów. Na oko wygląda to nawet na więcej. Mamy tutaj półkę, która nam przykrywa to, co sobie wsadzimy. Jest ona praktyczna, ponieważ możemy odchylić tylko jej połowę. Czyli jeżeli mamy coś wyższego do przewiezienia, nie musimy jej całej demontować, możemy tylko odchylić. Tak samo jeżeli potrzebujemy coś wyjąć ze środka, to też możemy po prostu odchylić sobie tylko połowę i jakby nie martwić się o to, co zrobimy z tą półką. W środku mamy lampkę, która oświetla nam ten bagażnik. Mamy również po dwóch stronach dwa haczyki do zawieszenia, na przykład torby. Mamy też 4 uchwyty do mocowania ładunku. Tutaj z boku jest ukryta apteczka, więc nie zabiera nam miejsca w bagażniku. A tutaj mamy gaśnicę pewnie. Nie, tu mamy trójkąt ostrzegawczy. A pod podwoziem mamy umocowane koło zapasowe. Oczywiście standardowo, jeżeli to jest dla nas za mało albo okazjonalnie potrzebujemy przewieźć coś większego, to możemy zdemontować półkę i złożyć oparcia tylnego rzędu
albo jednego fotela, jeżeli tylko tyle nam miejsca potrzeba, albo podwójnej kanapy, albo wszystkie 3. Robimy to bardzo prosto, nie wymaga to żadnej siły i powstaje nam prawie całkowicie płaska podłoga. Jest to ona trochę znosząca. I gdy tak mamy położone oparcia w tylnym rzędzie, titanem możemy przewieźć, ładując aż po dach 2,3 metra sześciennego ładunku. No to zamykamy. No, standardowo, za drugim razem, kiedy jestem już przygotowana na to, że muszę użyć więcej siły, udało się zamknąć ten bagażnik. Niestety, duża klapa wymaga siły do tego, żeby ją zamknąć, jeżeli nie chcemy popychać ręką drugą i sobie pomagać, a samochód, jak wiadomo, często jest brudny, więc lepiej robić to bezdotykowo, ciągnąc za uchwyt. No to teraz zajrzyjmy pod maskę. Proszę bardzo. I mamy tutaj silnik 1,3 litra, 131 koni, benzyna. Też pracuje dość cicho. Jak słychać, pracuje dość. Wlew płynu do spryskiwaczy mamy wygodnie. No i oczywiście maska jest na siłownikach, co też jest bardzo istotne, ponieważ jak było widać w ogóle nie sprawiło mi problemu otwarcie tej maski. No to zamykamy.